Sardynia i Korsyka. Dwie przepiękne wyspy. Wyspy trochę różniące się od siebie. Dosłownie kilkanaście dni temu wróciliśmy z tamtych regionów i nagrywam ten film teraz, zaraz po powrocie, z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że mam wszystko jeszcze na świeżo w pamięci, więc dużo rzeczy pamiętam. Z czasem może mi dużo umknąć to, co chciałem powiedzieć. Drugi powód jest taki, że jest tak naprawdę początek sezonu, jest dopiero, jak ja to teraz nagrywam, jest czerwiec 2026, więc pewnie wielu z Was jeszcze się zastanawia, gdzie pojechać, więc być może tym filmem nakłonię Was do wyjazdu na jedną z tych wysp lub zniechęcę Was do wyjazdu w tamte regiony, także zobaczymy. No i trzeci powód jest taki, że wiem, że są osoby, które jadą na Korsykę lub na Sardynię, bo pisało do mnie też kilka osób, że za niedługo tam jadą, więc potraktujcie ten film trochę jako mini poradnik. Opowiem Wam tutaj o promach, o drogach, o cenach paliw, o tankowaniu, o noclegach, co warto mieć ze sobą, czego nie trzeba na przykład zabierać. Także to będzie taki mini poradnik dla tych, którzy tam się wybierają. Także zapraszam Was do filmu. Zacznę może od tego, jak w ogóle dostać się na te wyspy. My wyjechaliśmy 3 czerwca 2026, 12 dni cała wyprawa, 5 motocykli, 5 kumpli. Oczywiście 12 dni z dojazdem i z powrotem. No i właśnie, jak dostać się na wyspy? Pierwszym sposobem jechać na kołach, tak jak my zrobiliśmy. My wyjechaliśmy z okolic Wiednia, bo tutaj mieszkamy na stałe, więc jechaliśmy do Livorno, więc mieliśmy około 1000 km. Z Polski jest dużo dalej, bo wiem, że większość osób, które ogląda mój kanał, to są Polacy i oglądają to z Polski, więc no jest kawałek na przykład do Livorno dojechać na kołach. Drugim sposobem, jak widziałem podczas tego wyjazdu, dużo osób transportowało sobie motocykle na lawecie. Nie wiem, czy do Livorno i tam gdzieś zostawiali samochód na parkingu i już później jechali na kołach, na motocyklu. Trzecim sposobem jest przetransportowanie tych motocykli bezpośrednio na jedną z tych wysp przez firmy, które oferują takie usługi. Nie będę tu reklamował żadnej firmy, bo ja nigdy z takich usług nie korzystałem, także nie wiem, która firma jest ok, która nie. Jak ktoś tam może polecić jakąś firmę, z której korzystał sam i uważa, że jest w porządku, może napisać w komentarzach. W ogóle jak wpiszecie sobie w wyszukiwarkę w Google, to tam znajdziecie wiele firm, które oferują takie usługi. Wsiadacie w samolot, lecicie na wyspę, tam już motocykl na Was czeka. Kolejny sposób jest oczywiście również samolotem polecieć na wyspę i wypożyczyć sobie tam motocykl, ale różne są opinie, dużo negatywnych opinii słyszałem. Trzeba uważać na ubezpieczenie, trzeba uważać na to, że podobno niektóre firmy ubezpieczeniowe, nie ubezpieczeniowe, tylko firmy, które wypożyczają motocykle, nie pozwalają na przykład motocyklem przejechać z Sardynii na Korsykę lub na odwrót. Także trzeba na to zwrócić uwagę. No i jeszcze jeden sposób jest taki, że możecie dojechać do Wiednia na przykład i wsiąść w nocny pociąg, motocykl załadować na pociąg i można pociągiem sobie zajechać na przykład do Wenecji. Wiem, że z tego co ja patrzyłem, to są te połączenia do Wenecji, do Bolonii i chyba do jeszcze jednego miasta. Podobno kiedyś były połączenia bezpośrednio do Livorno z Wiednia, ale tego połączenia nie było, jak teraz patrzyłem. Ja to patrzyłem gdzieś w maju. Nie wiem, gdzieś tam czytałem, że podobno są jakieś remonty i że teraz nie można do samego Livorno dojechać pociągiem, ale że podobno ma to wrócić kiedyś. Także to jest kolejny sposób. Podlinkuję Wam tam kilka stron, z których można skorzystać, z których można właśnie poszukać sobie takiego pociągu. Więc to jest kilka sposobów, żeby się dostać w ogóle do na przykład Livorno czy do innego miasta we Włoszech, z którego odpływają promy. Teraz tak, prom z lądu na wyspę. My osobiście rezerwowaliśmy jakieś 5-6 miesięcy wcześniej, styczeń, luty. Na początku miało nas jechać 4, taki był plan i plan był taki, że jedziemy na Sardynię, śpimy sobie w jednym miejscu na Sardynii, będziemy sobie jeździć w różne regiony. Zamówiłem bilety na prom z Livorno do Olbi, na Sardynię. Wtedy w lutym zapłaciliśmy 180 euro za osobę z motocyklem, tam i z powrotem, ale z kabiną. Czyli mieliśmy kabinę 4-osobową z łóżkami, bardzo fajna kabina. Powiem Wam, że myślałem, że będzie mało miejsca, ale naprawdę było spoko. Do tego jest prysznic w tej kabinie, można się wyspać, wykąpać. Bardzo wygodnie, naprawdę polecam. Także my zapłaciliśmy 190 euro z motocyklem w obie strony, z Livorno do Olbi. Kilka firm oferuje takie usługi, też Wam podlinkuję tam kilka firm w opisie filmu.
My korzystaliśmy z firmy Grimaldi, z tego co pamiętam, tak. Prom wypływa 22 lub 22:30, zależy z którą firmą płyniecie. Płynie całą noc, 7:30 jesteście na miejscu na Sardynii. Bardzo Wam polecam taki sposób, ponieważ w ciągu dnia sobie jedziecie na kołach właśnie do portu, w to miejsce, na przykład tak jak my do Livorno, czy do Genui, bo z Genui też odpływają promy, na przykład na Sardynię czy na Korsykę. Tam idziecie sobie do kabiny, śpicie całą noc, rano wstajecie wypoczęci, jesteście na wyspie, macie cały dzień, żeby latać po wyspie. Polecam Wam taki sposób i oprócz tego macie już nocleg tak jakby w cenie, no nie? Jest jeszcze możliwość wykupienia sobie biletu trochę tańszego i spać na rozkładanym fotelu. Nasz kolega, który dołączył do nas później, kupował właśnie bilet osobno i wykupił sobie w pierwszej klasie takie łóżko rozkładane. Powiem Wam, że bardzo wygodne, bardzo duże, mówi, że super się spało. Tylko wiadomo, z innymi osobami w takiej dużej sali. Widziałem też osoby, które nie wykupywały w ogóle takiego fotela i gdzieś tam spały na tych lożach w restauracji, czy gdzieś w śpiworach przykryte ręcznikami, jakimiś kocami. Nie wiem, czy już nie było miejsc, czy po prostu chcieli zaoszczędzić. Więc tak, więc możecie przepłynąć promem nocnym. Są też promy w ciągu dnia, ale powiem Wam szczerze, że w ogóle na to nie zwracam uwagi, bo chciałem właśnie w nocy płynąć, żeby zaoszczędzić czas, przespać się, wypocząć. Po co tracić cały dzień na płynięcie promem. Co do ceny, tak jak mówię, my rezerwowaliśmy 5 miesięcy wcześniej, więc musicie sobie zobaczyć na internecie, jakie są ceny, gdybyście to rezerwowali na przykład tydzień czy 2 tygodnie wcześniej, ale nie polecam, bo podejrzewam, że nie będzie już miejsc. 2 słowa jeszcze o promach między wyspami, bo my pojechaliśmy na Sardynię. Po naszych zmianach planów, że będziemy jednak jeździć dookoła wyspy i spać codziennie po prostu gdzie będziemy w danym miejscu, tam będziemy szukać noclegu, to postanowiliśmy, że pojedziemy sobie jeszcze na Korsykę, bo objedziemy całą Sardynię i pojedziemy sobie na Korsykę, żeby porównać sobie te wyspy. Świetny wybór, był to świetny wybór, bardzo się cieszę, że tak to zrobiliśmy, bo widzieliśmy jak jest na Sardynii, widzieliśmy jak jest na Korsyce, o różnicach właśnie Wam za chwilę opowiem. Więc tak, promy między Sardynią a Korsyką odpływają praktycznie co godzinę. Też jest 3 czy 4 firmy, które oferują takie usługi. My nie rezerwowaliśmy biletów wcześniej. A propos jeszcze rezerwacji, jest taka aplikacja, z której ja korzystałem, na której można sobie zarezerwować taki bilet. Też Wam wrzucę w opisie filmu. Tam macie swoje bilety elektroniczne. I my zrobiliśmy tak, że po prostu objechaliśmy całą Sardynię. Jak dojeżdżaliśmy na północ, to mówiłem chłopakom, że jedziemy tam pod sam prom, tam gdzie odpływają promy. Jak kupimy bilet dziś, to płyniemy dziś. Jak nie kupimy biletu na dziś, kupimy sobie na jutro, prześpimy się gdzieś tutaj. Udało nam się kupić bilet od razu, zajechaliśmy tam. Ostatnie 5 biletów, 5 miejsc było na prom, który odpływał za godzinę. To była 17:30 miało odpłynąć, my byliśmy tam około 16. Zapłaciliśmy jakieś 118 euro tam i z powrotem. Około 60 euro w jedną stronę wychodzi z motocyklem. Płynie on godzinę. Powrotny bilet z Korsyki na Sardynię kupiliśmy sobie od razu, czyli w jedną i w drugą stronę, ponieważ wracając stamtąd musieliśmy mieć pewność, że będziemy mieć miejsce na promie, ponieważ z Olbi wieczorem o 22 odpływaliśmy już na ląd. No i tego się już nie dało przestawić, także kupiliśmy sobie bilet powrotny od razu z Korsyki na Sardynię. Także cena około 60 euro od osoby w jedną stronę, tam i z powrotem około 120 euro. Tak samo odpływają co godzinę. Co do tych promów, z Livorno do Sardynii, ten nocny prom, trzeba być przynajmniej z 2 godziny wcześniej, pamiętajcie o tym, bo jest duże zamieszanie. Wtedy podjeżdżacie sobie jako pierwsi, motocykle wpuszczają jako pierwsze. Trzeba mieć przy sobie bilet, dowód osobisty, sprawdzają Was po 2-3 razy zanim wjedziecie, przyklejają taką naklejkę na szybę. Także warto być dużo wcześniej, nawet 3 godziny wcześniej przed odpłynięciem. Wtedy Was wpuszczą jako pierwszych, wjeżdżacie sobie na prom, motocykle ustawiają tak, jak oni Wam tam pokazują, gdzie ustawić motocykle. Trzeba uważać, bo jest dosyć wysoki i stromy podjazd na takiej śliskiej blasze, także trzeba uważać, bo tam się robią korki u góry. Wrzucę Wam tu pewnie kilka jakichś urywków z tamtego wyjazdu. I tak, nie trzeba pasów transportowych, oni zapinają Wam motocykl, w ogóle podjeżdżacie tam, zabieracie ze sobą rzeczy, które chcecie mieć przy sobie na całą noc.
ponieważ później już nie ma wejścia do garażu, także pamiętajcie o tym, zabierzcie sobie, jeżeli chcecie się wykąpać, no to jakieś ciuchy na przebranie i tak dalej. Później was już nie wpuszczą do garażu, zamknięte są drzwi. Co warto jeszcze pamiętać? Aha, no pasów nie trzeba, oni zapinają, nawet nie widzicie jak oni to robią, wy od razu was chcą stamtąd wyrzucić, że tak powiem, bo oni chcą mieć czas na załadunek samochodów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widziałem jak to było zapięte i powiem Wam, że nawet fajnie to wygląda, nic tam nie przez siedzenie czy coś, tylko za gmole między motocyklami, między uchwytami, nic się nie stało, było wszystko w porządku. Zresztą robią to codziennie, no to chyba wiedzą co robią. Co jeszcze? Na statku jest restauracja, można sobie coś zjeść, no ale drogo wiadomo jak na statku, tam jakieś małe piwko, 6 euro chyba. A ten prom między wyspami, który płynie godzinę, tak samo jest restauracja u góry, klimatyzowane pomieszczenie. Miasteczko, z którego odpływacie na Sardynii to jest Santa Teresa Galua i płyniecie do Bonifacio i tak samo z Bonifacio z powrotem. No dobra, o promach chyba Wam wszystko powiedziałem. Jeżeli o czymś zapomniałem, piszcie w komentarzach, to spróbuję Wam odpowiedzieć. Teraz 2 słowa o tych wyspach. My dopłynęliśmy do Olbi na Sardynii. Plan był taki, że objeżdżamy ją dookoła i od razu odbiliśmy w lewo wschodnią stroną, kierując się na południe. Wjechaliśmy drogą SS-125 i szczerze Wam polecam tą drogę, jest fenomenalna, piękna. Na początku są małe wioski, tak jest nieciekawie, ale później od razu wjeżdżacie w przepiękne widoki, góry, widok na morze. Odbijaliśmy sobie co kawałek takimi serpentynami w dół na takie plaże. Wszystko będzie w filmie, ja w ogóle zrobię film z całego tego naszego wyjazdu, nie wiem, może na jesień, może w zimie, ponieważ mam ponad 2 terabajty materiału na dysku, także trochę mi zejdzie. Tam będę w tym filmie, jak zawsze zresztą, pokazywał wszystkie miejscówki, trasy GPX do pobrania, co warto zobaczyć. Teraz tylko tak pokrótce Wam powiem. Trasa SS-125, przepiękna. Na południu Sardynii jechaliśmy tą właśnie drogą przez góry, również przepięknie. Dojechaliśmy na południe, tam jest Cagliari. Cagliari ominęliśmy, w ogóle duże miasta omijaliśmy, bo szkoda czasu, w korki, gorąco i tak dalej. I ta wschodnia strona jest taka bardzo turystyczna, jest dużo restauracji, dużo miejsc noclegowych, piękne plaże, dużo turystów i tak dalej, i tak dalej. Przejeżdżając na stronę zachodnią, kierowaliśmy się już na północ i tam już jest tak bardziej dziko. Jak wjechaliśmy w tamtą stronę zachodnią, zaczęło już wiać, w jeden dzień bardzo wiało, ale później było już nawet spoko, ale ta już jest taka bardziej dzika strona. Dużo plaż takich dzikich, mało turystów, ale przepiękne plaże. W ogóle były takie odcinki na zachodniej stronie, że było po prostu przez jakieś równiny pola i nic ciekawego. Jakieś ruiny firm, w ogóle jakieś tak jakby upadłe firmy, jakieś fabryki, takie budynki zniszczone, fasady, w ogóle na całej tej Sardynii, w ogóle we Włoszech, no to wiecie jak jest we Włoszech. Także wschodnia strona bardziej turystyczna, zachodnia bardziej dzika, ale piękne plaże, mało ludzi, bardzo mało ludzi. Jak ktoś lubi takie klimaty, no to na zachodnią stronę. I przejechaliśmy na północ Sardynii. Na północy Sardynii polecam zatrzymać się na Grota Neptuna, to się nazywa. Przepiękne miejsce. Przepiękne miejsce. My w sumie nie wchodziliśmy, bo tam można sobie chodzić takimi schodami wokół takiej góry. No pięknie, pięknie. Chciałem tam puścić drona, ale tam był zakaz, nie wolno było. Ale jak ktoś ma czas, to polecam tam sobie pochodzić przy tej grocie Neptuna, tylko trzeba jakiś tam bilet kupić za wejście. I później tak, na północ, no i z północy, tak jak mówiłem, promem popłynęliśmy do Korsyki. 4 dni byliśmy na Sardynii. 2 słowa o Sardynii. Jedzenie przepyszne, pizze, pasty, makarony, no włoskie, ale przepyszne. Kawa wyśmienita i bardzo tania. Euro 50, euro 70 za kawę. Wszędzie, w restauracji, w jakimś przydrożnym barze, w kawiarni, no przepyszna i wszędzie tania. Naprawdę wyśmienite jedzenie. Super ludzie. Pięknie jest. Żałuję tylko, że mało jeździliśmy po górach, ale nie mieliśmy czasu. Objeżdżaliśmy ją tylko dookoła, tak jak już wspominałem wiele razy. Miliony zakrętów, drogi bardzo dobre, w większości bardzo dobrej jakości. Świetnie trzymają na zakrętach. Co jeszcze do Sardynii? Co mnie strasznie denerwowało, to tankowanie. Ci, co byli we Włoszech, to wiedzą. Ja też już w sumie wiedziałem, bo czytałem o internecie, ale kurde, tam na Sardynii to jest raz, że stacje benzynowe takie malutkie budki. Wiecie, ja jestem przyzwyczajony, czy my jesteśmy przyzwyczajeni tutaj w Europie, nie wiem, w Polsce, jak jest Słowacja, Czechy, Niemcy, Austria, na stacji benzynowej możesz sobie wszystko kupić, zjeść, obiad zjeść, wiecie, obsługa 24 na dobę, a tam
wiecznie wyzamykane. 90% to są automaty do płacenia. Od godziny w ogóle 1 do 17 wszystko jest wyzamykane. Stacje benzynowe wyzamykane, restauracje wyzamykane. Możecie się tylko napić, ewentualnie coś zjeść, no to nie ma szans. Kuchnie wyzamykane. W jeden dzień byliśmy tacy głodni, no to tam zatrzymaliśmy się, przez przypadek znaleźliśmy jakiegoś food trucka, to jedliśmy kurczaka z rożna z frytkami. Pyszny był, ale restauracje między mniej więcej 1 a 17 no to są wyzamykane, także musicie o tym pamiętać. I co do tych stacji benzynowych, automaty prawie wszędzie. I mieliśmy taką sytuację, że podjeżdżamy pod taki automat. Pierwsze co, zwróćcie uwagę, jak wjeżdżacie i są dystrybutory, pisze na jednym self, a na drugim pisze serwicjo, czy jakoś tak. Tam, gdzie jest self, tankujecie sami, paliwo jest wtedy tańsze. Jak jedziecie na serwicjo, no to mogą Wam zatankować pracownicy stacji, jeżeli są oczywiście, co się rzadko zdarza. I wtedy płacicie dużo drożej. Ja tak właśnie raz sobie pojechałem i było euro 87 za paliwo, w ogóle paliwo drogie, bardzo drogie, euro 87 do 2,07 na Sardynii i na Korsyce, ale w ogóle jest czerwiec 26, no to wiecie jaka jest sytuacja na świecie, ogólnie jest drogie, ale tam jest bardzo drogie. I zatankowałem sobie na tym serwicjo i na tablicy było euro 87, a ja zapłaciłem 2,07 za litr paliwa, także różnica jest duża, bardzo duża. I on mi później ten gość mówi, że no, bo wjechałeś nie na ten dystrybutor, co trzeba. Także pamiętajcie, tam gdzie pisze self, tam sobie podjeżdżajcie, tankujcie, jest paliwo wtedy tańsze. No i te automaty. Kurde, miałem taką sytuację, że podjechałem pod automat i chciałem kartą zapłacić, bo tam macie możliwość płacić kartą lub gotówką. Chciałem kartą, ja korzystam z Revoluta zawsze na wyjazdach. Przyłożyłem Revoluta, wbiłem kod PIN i wyskoczyło mi, że zablokowało mi na koncie 100 euro i 3,29 jakiejś opłaty, czyli 103,29. Chcę tankować, paliwo mi nie leci. Był jakiś obok mnie Włoch, lokalny gościu jakiś tam, nie wiem, też chciał chyba tankować i mi mówi tak, że no coś poszło nie tak, musisz jeszcze raz tą kartę przyłożyć. Przyłożyłem drugi raz tą kartę, to samo, paliwo nie leci i znów mi wyskoczyło, że jest 100 euro, 103 euro i 29 centów zablokowane na moim koncie. Mówi, no to gotówką. I wtedy tak, gotówką wkładacie do automatu na przykład 20 euro czy 10 euro, zależy od tego ile chcecie, no ale załóżmy 20 euro, tankujecie. Jak zatankujecie za 20 euro, dystrybutor się zatrzymuje i jest wszystko ok. Ale jak zatankujecie za 16 euro czy za 17, bo więcej Wam nie wejdzie, no to już tych pieniędzy Wam nie oddadzą. Także to jest chore i głupie, no ale tak tam jest. Więc zatankowałem sobie za te 20 euro. No i od razu powiadomienie na Revolucie dostaję, że mi zablokowali środki na koncie 200 euro. 2 razy po 103 euro 29 centów. No zły byłem totalnie, kurde, bo miałem pieniądze przelane na wyjazd, a za 200 euro miałem paliwo prawie na cały wyjazd, czy tam noclegi. Wkurzyłem się strasznie. Napisałem maila wieczorem do nich, oni mi odpisali, że no tak, proszę się tym nie przejmować, jeżeli Pan nie tankował, to te pieniądze Panu wrócimy na konto, ale mamy czas od 5 do 30 dni roboczych. Głupie i chore, idiotyczne, no ale dobrze, no trudno. Stało się jak się stało, pieniądze mi wrócili, ale jak już byłem w domu, po wyjeździe. No. Także 200 euro mi zablokowali, byłem bardzo zły. Później w ogóle wkurzaliśmy się na te stacje, szukaliśmy jakiejś stacji, żeby można było zapłacić w środku tak jakby osobie, ale praktycznie nie ma takiej możliwości. Także o tym pamiętajcie. A poza tym Sardynia super, polecam, dużo fajnych, krętych dróg, ale teraz przeskoczę na Korsykę. Słuchajcie, wjeżdżamy na Korsykę do Bonifacio i w ogóle od pierwszego wejrzenia zakochaliśmy się w tej Korsyce. Normalnie bajka. Różnica między Sardynią a Korsyką jest moim zdaniem ogromna. Od razu widać, jak to powiedzieć, pieniądze. Piękne drogi, piękne chodniki, piękne restauracje, piękne budynki z kamienia. No wszystko jest takie inne. We Włoszech to jest takie fasady są oskrobane, takie zniszczone. Te drogi takie niektóre poniszczone. A tam jest po prostu pięknie. Przepięknie. Bonifacio w ogóle, jak przypływacie tym promem, no to widać te klify. No bajka. I wjechaliśmy zachodnią stroną. Na zachodnią stronę kierując się na północ drogą D81. Fenomenalna droga, jedna z najpiękniejszych, w jakich byłem i polecam Wam przejechać całą tą drogę od południa na północ. D81. Pamiętajcie, jedźcie cały czas tą drogą lewą stroną zachodnią na północ, a w szczególności tam gdzieś na północy są takie odcinki, po prostu bajka. Coś tu Wam wrzucę, żeby Was zachęcić później do oglądania filmów. Ale D81 polecam. D81B na północy też fenomenalna, jechaliśmy nią chwilę. A w szczególności na północy, objeżdżając ten klif, taki palec, powiedzmy, na mapie Wam tam pokażę, to tam na północy no po prostu fenomenalnie. Na zachodniej stronie, objeżdżając ten cypelek,
są takie klify. Z jednej strony macie skały, z drugiej strony klif, morze, plaże dzikie, woda taka turkusowa, białe piaski. No raj, mówię Wam raj, coś pięknego. Później z zachodnią stroną, na samej północy jest taka plaża, która jest płatna, ale jest tak samo przepiękna, tam coś z drona nagrałem. I jak będziecie wracać na południe, powiedzmy wschodnią stroną, no to już nie polecam tą drogą jechać, tą główną, bo to jest główna droga, tam jest dosyć duży ruch, 2 pasy momentami i tam jest nieciekawie. Więc zachodnią stroną zjedźcie w góry i jedźcie przez góry. Po prostu fenomenalnie. Gdzie byście nie pojechali, miliony zakrętów. Wszędzie są zakręty, tam nie ma 300 metrów prostej drogi. Wąskie kamienice takie w malutkich wioskach, na takich szczytach, wszystko z kamienia zrobione, kościoły, jakieś dzwonnice. Jedziecie przez wioskę, jakieś chodzą, nie wiem, krowy, konie, świnie, dziki, takie małe świnki. No fenomenalnie. Zapachy Sardynii w ogóle dookoła. Cały czas czujecie zapach takich różnych roślin. Po prostu ja byłem zachwycony. Codziennie nas zaskakiwała ta Korsyka i szczerze Wam polecam tam pojechać. Jedno z najpiękniejszych miejsc, w jakich byłem, albo i najpiękniejsze. Jest to pierwsze miejsce, do którego chcę wrócić. Zawsze jak sobie myślę, żeby jechać gdzieś w jakieś inne miejsce, to mi szkoda tego urlopu, bo sobie myślę, nie jadę, tam już byłem, szkoda mi urlopu, wolę gdzieś w nowe miejsce zobaczyć, ale na Korsykę wrócę na pewno. Wrócę na pewno, bo mi się tak bardzo podobało, nie tylko mi, tylko chłopakom również. I od razu Wam mówię, jeżeli ktoś się zastanawia, na którą wyspę jechać, ja szczerze Wam polecam Korsykę. Jest przepięknie. W każdą drogę, w jaką wjedziecie, opada Wam kopara co chwilę. No jest bajecznie, bajecznie. Są drogi wąskie, są drogi ostre, bardzo techniczne zakręty czasami, trzeba jechać pomalutku. Te wioski malutkie są położone na takich szczytach gór. Czasami przejeżdżaliśmy między 2 budynkami, także tylko motocykl się mieścił. Ale przepięknie, polecam. 2 miejscówki Wam polecę. Polecę Wam tak, miasteczko Korte na środku wyspy, mniej więcej na środku wyspy. Piękne miasteczko, tam się polecam zatrzymać na kawę. Co jeszcze? Canyon de la Ruda, fenomenalne miejsce, naprawdę fenomenalne miejsce. To jechaliśmy tam na Canyon de la Ruda i wracaliśmy z powrotem, bo my chcieliśmy jechać, tak jak mówię, zachodnią stroną. Bo przez ten kanion można przejechać i przejechać na wschód, znaczy ze wschodu na zachód lub z zachodu na wschód, nie? Ale my wracaliśmy zachodnią stroną, więc tylko wyjechaliśmy na ten Canyon de la Ruda i wróciliśmy się z powrotem. Tam jest taki zalew na końcu, objechaliśmy ten zalew i tam jest taka restauracja, zresztą o jedzeniu za chwilę powiem. I jeszcze Wam polecę przełęcz górską Col de Bavella. Też tam przejechaliśmy, również przepięknie. Zresztą tam wszędzie jest przepięknie. Później jadąc, na przykład szukając noclegu, to jechaliśmy jakimiś zwykłymi drogami, no i co chwilę macie widoki niesamowite. Szczerze polecam Korsykę, bajka. Ale co do Korsyki, kawa bardzo droga, ogólnie dużo drożej niż na Sardynii. Jedzenie dużo droższe, niestety jest drogo tam, dużo drożej niż na Sardynii. Za jedzenie w restauracji trzeba było zapłacić na przykład za jakiegoś hamburgera 18 euro, za jakieś danie 20-25 euro, naprawdę bardzo drogo. Kawa paskudna, byliśmy tam 4 dni i piliśmy tą kawę praktycznie codziennie. W różnych miejscach kupowaliśmy i za każdym razem nie dość, że droga, bo 3,5 do nawet i 5 euro, to paskudna, niedobra, nie smakowała nam. W porównaniu do tego, co na Sardynii, to niedobre. Raz trafiliśmy na jedzenie przepyszne właśnie na tym kanionie, co byliśmy. Trafiliśmy na taką restaurację lokalną i zamówiliśmy sobie danie dnia, to były żeberka wołowe bodajże. I tam w ogóle polecam wołowe jedzenie, bo tam jest dużo hodowli zwierząt, one chodzą tak, wiecie, luźno. Tam nie ma równin, tylko same góry, także one są umięśnione. I czytałem gdzieś o tym, że podobno wołowe mięso, że jest tam najlepsze. Ktoś tam mówił, że steka jadł najlepszego w życiu właśnie tam. My zamówiliśmy sobie żeberka i jakiś gulasz wołowy z makaronem. No powiem Wam, fenomenalne. Nigdy w życiu takiego mięsa wołowego nie jadłem. Także jak będziecie na Korsyce, polecam szukać takich dań lokalnych od nich. Drogo, bo chyba zapłaciliśmy 23 euro za to danie plus picie, ale przepyszne. Ale ogólnie w innych restauracjach, jak jedliśmy takie inne dania, powiedzmy jakieś takie standardowe, no to nam nie smakowało. Także jedzenie, kawa dużo lepsze na Sardynii, na Korsyce już mniej, ale jeżeli chodzi o wygląd, o drogi, o widoki, zdecydowanie polecam Korsykę. Paliwo droższe, do 2 nawet 10, 2,7, 2,8 chyba było najdroższe jakoś tak, za litr. Drogi fenomenalne. Zakręt na zakręcie, asfalt niesamowicie przyczepny, tylko trzeba pamiętać, że na niektórych zakrętach było nagumowane, bo to widać było, że zdzierają się tam opony niesamowicie, także trzeba było gdzieniegdzie uważać, ale ogólnie asfalt trzyma bardzo dobrze.
I co najważniejsze, opony znikają w oczach. Nie wybierajcie się tam, proszę Was, na te wyspy, jeżeli macie mało bieżnika, bo zjecie ten bieżnik w jeden dzień. Ja kupiłem sobie przed wyjazdem opony Mitasy E07 Plus, to są bardzo grube, to są 50×50 i powiem Wam, że przez ten wyjazd 2000 km tylko zrobiliśmy na tych wyspach, zjadłem z 60% tej opony. Strasznie lecą opony i klocki hamulcowe. Także klocki hamulcowe i opony, najważniejsza rzecz, jak będziecie tam jechać, naprawdę, znikają w oczach. Wszyscy chłopaki, Krzysiek ma do wymiany opony, Piotrek na swoim tak samo, mi zjadło 60% opony z takiej grubej kostki. Wiadomo, że kostka leci szybciej, ale one są ogólnie, te Mitasy, bardzo twarde, nie? Także opony musicie mieć bardzo dobre. I co jeszcze? Noclegi rezerwowaliśmy codziennie po południu, nie było najmniejszego problemu, to był czerwiec, godzina 13, 14, 15, booking, szukaliśmy jakiegoś noclegu i albo rezerwowaliśmy na bookingu, albo jechaliśmy w dane miejsce i tam rezerwowaliśmy. Noclegi, było nas 5, szukaliśmy raczej tanie, nam się udawało od 32 euro do 40 euro za osobę za jedną noc. Najdroższy był chyba 40 euro za noc. Noclegi ogólnie standard bardzo dobry. Raz tylko na Sardynii trafiliśmy na strasznie słaby nocleg na kempingu. Katastrofa. To była tragedia. Wrzucę Wam tam później w filmie, jak zrobię film. Ale to tylko raz, tak? Ale poza tym noclegi ok. Co jeszcze? Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? No to na tych drogach trzeba bardzo uważać. Są techniczne drogi, są podjazdy bardzo ostre. Zaliczyliśmy w sumie chyba 5-6 paciaków na naszym wyjeździe. Także jak ktoś ma dużego adventura, to uważać. Czasami jest bardzo wysoko, bardzo ostro, asfalt pochylony. Może nogi zabraknąć. Nam się to zdarzało prawie codziennie. Trzeba uważać. 2 razy widzieliśmy wypadek motocyklisty podczas naszego wyjazdu. To znaczy nie widzieliśmy samego wypadku, tylko w jednym miejscu przy rondzie jedna motocyklistka leżała już na asfalcie, ale już były służby, policja, straż i tak dalej. Karetka. W drugim była również podobna sytuacja, też motocyklista leżał na drodze, motocykl leżał na drodze, on stał obok, także na szczęście nic mu się nie stało. Także trzeba uważać. O promach pamiętać, wszystko radzę rezerwować wcześniej, będziecie mieć wtedy spokojną głowę. Można objechać w 7 dni 2 wyspy, tak jak my to zrobiliśmy. Kilometrów robiliśmy dziennie między 180 a 220. Ponieważ jest bardzo dużo zakrętów, z tym, że zatrzymywaliśmy się w restauracjach codziennie, także traciliśmy czasami 1,5 do 2 godzin nawet w restauracji. Jakby ktoś wstał rano, jeździł cały dzień, to zrobi więcej. Ale tak na spokojnie liczcie 200 km. Szczególnie na Korsyce, bo tam jest zakręt na zakręcie. Jak wjedziecie sobie we wioski, w góry, no to zrobicie 100-150 km maksymalnie w ciągu dnia, bo jest bardzo dużo zakrętów, ale warto, bo jest przepięknie. Także, żeby to podsumować, jeżeli zastanawiacie się, gdzie jechać, widokowo, moim zdaniem i zdaniem moich kumpli, Korsyka wymiata. Przepięknie, dużo ładniej, dużo lepiej. Sardynia, lepsze jedzenie, tańsze jedzenie, przepyszna kawa, fajni ludzie. Na Korsyce są ludzie tacy trochę nie bardzo chcą rozmawiać po angielsku. Takie mieliśmy dziwne odczucia. Też gdzieś czytałem i słyszałem, że tacy podobno są. Zresztą spotkaliśmy jednego Polaka, który tam mieszka 10 lat i mówi, że są tacy trochę, uważają się za najważniejszych na świecie. Nie wiem, nie oceniam. Byliśmy tam tylko 4 dni. Ale widokowo Korsyka bajka. Także na razie to tyle. Miało być krótko, a wyszedł trochę długi film. Jak macie pytania, to piszcie w komentarzach. Spróbuję Wam odpowiedzieć na nie, bo nie wiem, czy wszystko powiedziałem. I zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, no bo za niedługo wlecą już odcinki z tego, no to znaczy za niedługo, no gdzieś na jesień pewnie, ale wcześniej mam jeszcze kilka innych filmów, które chciałbym opublikować. Także do zobaczenia, no i zapraszam na moje social media, Facebooki, TikToki, Instagramy, na mojego bloga, wszędzie ta sama nazwa, RM Moto ADV. Także zapraszam, trzymajcie się, cześć. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?